Cześć, z tej strony Noemi Lemańska. Witajcie w aktualnościach ze świata dźwięku. A w dzisiejszych aktualnościach powiemy nieco o wzmacniaczu słuchawkowym G103D4, nielegalnych kopiach FL Studio, monitorze scenicznym Electro Voice PXM12MP, aktualizacji Complete Control, konwerterze analogowo-cyfrowym SSL Alpha, będzie też o aplikacji Ableton Note oraz dowiecie się, kto jest zwycięzcą naszego konkursu. Koniecznie zostawcie lajka pod filmem, kliknijcie w dzwoneczek, żebyśmy mogli się znowu zobaczyć. A także napiszcie komentarz, co sądzicie o tych nowościach. Zaczynamy! Lake People G103D4 Dante to profesjonalny wzmacniacz słuchawkowy zintegrowany z siecią Dante. Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach studyjnych, broadcastowych i scenicznych. Urządzenie obsługuje 4 kanały audio Dante poprzez złącze RJ45, oferując 2 niezależne stereofoniczne tory wzmacniające z wyjściami 6,3 i 3,5 mm. Wysokiej klasy przetworniki analogowo-cyfrowe zapewniają dynamikę ponad 105 dB i bardzo niski poziom zniekształceń. Dzięki wewnętrznym przełącznikom DIP możliwe jest dostosowanie wzmocnienia o +6 lub +12 dB, co pozwala na optymalne dopasowanie do słuchawek o różnej impedancji. Zasilanie może być realizowane przez Dante lub porty USB-B, USB-C, a solidna obudowa z anodowanego aluminium gwarantuje trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. FL Studio ostrzeżenie. Uwaga, na rynku pojawiła się fala licencji do programu FL Studio, które są sprzedawane nielegalnie. Na platformie G2A dochodzi do nadużyć. Sprzedawcy oferują licencje, które nie są przeznaczone do sprzedaży. Producent FL Studio, firma ImageLine, potwierdza, że sprzedawcy na G2A oferują czasowe licencje, które były darmowym dodatkiem do sprzętu Novation Focusrite i nie są przeznaczone do sprzedaży. Sprzedają te same klucze wielokrotnie, co prowadzi do zablokowania licencji przez producenta. Tylko zakup pełnoprawnej licencji zapewnia dożywotnie darmowe aktualizacje i dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. Pełną listę autoryzowanych sklepów znajdziesz na stronie oficjalnego dystrybutora www.soundstation.pl. Zakup z niepewnego źródła to oszustwo i ryzyko prawne. Chroń siebie i swoją muzykę, kupuj legalnie. Electro Voice PXM12MP to nowoczesny aktywny monitor sceniczny z 12-calowym przetwornikiem koaksjalnym, oferujący równomierne pokrycie dźwiękiem w zakresie 90 na 90 stopni. Zintegrowany wzmacniacz klasy D o mocy 700 W oraz procesor DSP z Quick Smart zapewniają wysoką jakość brzmienia i imponującą głośność do 129 dB SPL. Monitor wyróżnia się lekką, mobilną konstrukcją 13,5 kg oraz optymalnym kątem nachylenia 55 stopni, co przekłada się na wygodne ustawienie na scenie, ale również na odbiór artysty, gdyż takie rozwiązanie daje swobodę poruszania się po scenie. Wbudowany 3-kanałowy mikser z wejściami combo XLR Jack i RCA umożliwia bezpośrednie podłączenie różnych źródeł dźwięku. PXM12MP to wszechstronne rozwiązanie zarówno do zastosowań scenicznych, jak i mobilnych systemów nagłośnieniowych. Monitor ten ma specjalny tunel przewodowy, który ma zadbać o porządek na scenie, a ustawienie DSP Guitar Cap to ukłon w stronę gitarzystów, którzy otrzymują emulację kolumny 12-calowej, bo ten monitor ma otwór na statyw, a więc z monitora zrobicie kolumnę. Teraz, kiedy kupicie ten monitor w sklepie Supersound, otrzymacie pokrowiec gratis. W wersji Complete Control 3.4.1 pojawiły się nowe funkcje Play Assist w klawiaturach Ctrl S Series MK3, w tym arpeggiator i powtarzanie nut bezpośrednio z poziomu urządzenia. Użytkownicy mogą teraz korzystać z jednoczesnego wyjścia MIDI przez USB i DIN, a także zdefiniowanych akordów z Machine 3.1. To otwiera przed nami możliwość sterowania pluginami oraz hardwarem jednocześnie. Dodano również możliwość synchronizacji tempa MIDI z podłączonymi wtyczkami oraz skrót do resetowania arpeggiatora. Ulepszono interfejs użytkownika i dodano stronę konfiguracji tempa. Naprawiono błędy powodujące zawieszanie się w Reaperze i Logic Pro oraz problemy z wyświetlaniem niektórych wtyczek i przeszukiwaniem bibliotek NKS. Teraz możecie grać prawą ręką innym kanałem, a lewą również innymi, wykorzystując np. 2 instrumenty wirtualne i arpeggiatory dzięki funkcji Key Zones.
Solid State Logic wprowadza na rynek Alpha 8, profesjonalny konwerter analogowo-cyfrowy oraz interfejs audio USB 1818, zaprojektowany z myślą o rozbudowie istniejących konfiguracji studyjnych. Urządzenie oferuje 8 symetrycznych wejść i wyjść analogowych, 10 cyfrowych kanałów oraz wysokiej klasy konwersję, zapewniając wyjątkową jakość dźwięku. Dzięki możliwości indywidualnej regulacji poziomów operacyjnych plus 9, 18, 20, 24 dBu oraz wyjściom ze sprzężeniem DC, Alpha 8 doskonale integruje się z różnorodnym sprzętem studyjnym, w tym syntezatorami i modułami CV. Urządzenie może działać jako samodzielny interfejs USB lub rozszerzenie dla istniejących systemów, takich jak SSL 18, oferując elastyczne opcje routingu i synchronizacji. Zakres dynamiki wejścia 120 dB, zakres dynamiki wyjścia 123 dB. Interfejs SSL 12 posiada port ADAT. Wystarczy jednym kablem podłączyć go z Alpha 8 i jednym kablem otrzymujemy dodatkowe 8 wejść i wyjść. W zestawie znajduje się również pakiet SSL Production Pack, zawierający oprogramowanie i wtyczki o wartości ponad $1400, co czyni Alpha 8 kompleksowym rozwiązaniem dla profesjonalnych producentów i inżynierów dźwięku. Ableton Note – mobilna aplikacja do tworzenia muzycznych szkiców na iOS. Otrzymała aktualizację do wersji 1.3, wprowadzającą szereg nowych funkcji. Najważniejszą z nich jest rozbudowany edytor MIDI, który umożliwia precyzyjne programowanie rytmów, melodii i akordów bezpośrednio na siatce. Użytkownicy mogą teraz dodawać, przesuwać, transponować i zmieniać długość nut za pomocą intuicyjnych gestów dotykowych, a także regulować ich dynamikę. Edytor obsługuje tryb pełnoekranowy, widok poziomy oraz siatkę triolową, co zwiększa elastyczność podczas komponowania. Aktualizacja zawiera również poprawki błędów i usprawnienia interfejsu, zapewniając płynniejsze działanie aplikacji. Mamy już wyniki konkursu, w którym można wygrać klawiaturę Novation FL-Key 61. Mieliście stworzyć swoje rozwinięcie skrótu DAW. Wybraliśmy jedno hasło i żałujemy, że mogliśmy wybrać tylko jedno, bo fajnych było naprawdę bardzo dużo. Ale tylko jeden mogliśmy wybrać. Zwycięskie hasło to Droga artysty współczesnego. Serdecznie gratulujemy i właściciela tego komentarza prosimy o zastosowanie się do instrukcji, którą znajdzie pod swoim komentarzem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Cześć!